Bum, 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 bum! Bam, 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 bam! To jest kolejny odcinek Kanga No Comments, moi drodzy, a my będziemy teraz dyskutować o tym, czy jesteśmy przed hossą, po hossie, w trakcie hossy. Oczywiście wspomnimy coś na temat tego, co się dzieje na Binance. Myślę, że każdy z Was dostał bardzo ciekawego i tajemniczego maila. No i oczywiście o tym, co się dzieje, gdzie? Nie wiem. W Hongkongu. Ach, w Hongkongu, przepraszam, zapomniałem. Ćwiczyliśmy, Łukasz, tę kwestię przed nagraniem 5 razy, ale nie wyszło nam. Nagrywamy jednak dalej. Łukasz, to co się dzieje w Hongkongu? No, Hongkong otworzył się na retail, czyli można powiedzieć na ulicę, czyli albo inaczej handel detaliczny. Od 1 czerwca zostało uruchomione prawo, które mówi o tym, że giełdy, które chcą... Do tej pory to było w ogóle zakazane, Tak. żeby tacy detaliczni inwestorzy mogli inwestować w krypto, czyli żeby mogły być oferowane usługi detalicznym inwestorom, a od 1 czerwca wchodzą regulacje, które umożliwiają zdobycie licencji na to, żeby prowadzić tego typu usługi dla inwestorów detalicznych. No bo przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich miesięcy wiemy, że przyjaźń banków, które działają w Hongkongu, nie wiem jak taki bank hongkongski bank, takie banki, które tam działają, tam było przyzwolenie, a wręcz motywacja do tego, żeby te banki otwierały konta dla firm z branży kryptograficznej, to chyba tak to było określone, ale generalnie było wiadomo, że chodzi o branżę kryptowalutową i chyba inwestorzy instytucjonalni, tak, mieli już prawo do tego, żeby tak sobie tutaj inwestować, no a teraz wchodzi faktycznie dla detalistów. Czy masz wiedzę o tym, jakie warunki trzeba będzie spełnić, żeby taką licencję zdobyć? Nie mam szczegółowych warunków. Wiem, że jest bardzo dużo ograniczeń, bardzo dużo wymogów związanych z raportowaniem. Wymagane jest wykupienie odpowiedniej licencji, wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, spełnienie zasad związanych z trzymaniem środków klientów. Także tam tych regulacji jest bardzo dużo. Mnie to cały czas zastanawia, dlaczego giełdy kryptowalut muszą trzymać środki klientów w specjalnych kontach i tak dalej. To ma być widoczne, a banki nie muszą. Jest to bardzo, bardzo takie dziwne. Nie, żebym uważał, że tak nie powinno być. Może raczej powinno być tak, że zarówno banki, jak i giełdy kryptowalutowe, one powinny trzymać środki klientów na kontach, a nie je wydawać. No ale wracając do tych regulacji, wiem, że 2 giełdy spełniają w tej chwili te regulacje, bo właśnie, co ciekawe, można by pomyśleć, że 1 czerwca nastąpi wielki boom. Tak. Nagle rzuci się ulica kupować bitcoina, będzie coraz więcej, bitcoin poleci w niebo i będziemy mieli, nie wiem, 50-100 tysięcy w ciągu paru tygodni, a tutaj się okazało, że jednak nie, bo fakty są takie, że można powiedzieć, że wszystkie giełdy, które do tej pory działały, wykorzystując jakąś tam niedopowiedzenia związane z przepisami w Hongkongu i obrotem kryptowalutami, tak od 1 czerwca te wszystkie giełdy są nielegalne, bo wchodzą regulacje. Tak. Już nie ma mowy o jakichś niedopowiedzeniach, niedomówieniach, tylko od 1 czerwca jest powiedziane, żeby prowadzić handel dla detalistów, trzeba mieć licencję. No i teraz kto ma tą licencję? No, można powiedzieć, że 2 giełdy. 2 giełdy, których nazw nie znam. Aha, czyli nie, że Binance, Coinbase... I one nie świadczą usług dla detalistów, co ciekawe. Tylko dla inwestorów instytucjonalnych. Czyli można domniemywać, że wręcz warunki się pogorszyły i przez krótki czas będą mocno pogorszone. Co ciekawe, 3 giełdy już zapowiedziały, że będą obecne w Hongkongu. Pamiętam nazwy 2. To było Huobi i OKX. Pozdrawiamy serdecznie. Wiemy, że będą oferowały handel nie wszystkimi kryptowalutami dostępnymi na ich platformach, tylko częścią, no bo regulacje też mówią o tym, że tylko część kryptowalut będzie dopuszczona do obrotu. Więc można liczyć, że już niedługo faktycznie będziemy świadkami tego, że mieszkańcy Hongkongu będą mieli dostęp do rynku kryptowalut, no ale na razie nie. Jeszcze nie, ponieważ same regulacje zostały wydane, są obowiązujące, ale licencje jeszcze nie zostały wydane. To jest bardzo, bardzo ciekawe, no bo przecież dobrze wiemy o tym, albo przepraszam,
mamy taką intuicję, ale tego nie wiemy, że ci mieszkańcy Hongkongu, którzy, albo nawet Chin, weźmy Chiny tutaj na tapet, tak? No bo tam ciągle mamy bardzo duże ograniczenia, wręcz... Zwracam uwagę, że Hongkong należy do terytorium Chin. Ale jest specjalną jednostką, to tak? jest taka doktryna, która mówi o tym jedno państwo, dwa systemy. Tak. Niemniej jednak to oznacza, że jest to pewna furtka dla Chińczyków, Hongkong, do tego, żeby kupować kryptowaluty i dlatego tak dużo się mówi o samym Hongkongu. Co więcej, tam pojawiają się głosy, które mówią o tym, że w momencie 2047 rok, to jest chyba termin, kiedy ma nastąpić już takie ujednolicenie prawa Pomiędzy Chinami a Hongkongiem. Mówi się o tym, że nikt nie powiedział, że prawo Chin zostanie narzucone w całości na Hongkong. Bardzo możliwe, że część przepisów pójdzie w drugą stronę. I między innymi mówi się o kryptowalutach. Zwracam tutaj uwagę, że rząd Chin ostatnimi czasy zdaje się pokazywać, że kryptowaluty są jednak w jego zainteresowaniu. Oni się tym interesują. Widzą w tym pewną nadzieję. No to jest to, o czym myśmy mówili już jakiś czas temu, że z jednej strony Chinom zależało na tym, żeby zniszczyć dominację dolara, no i chciały wprowadzić juana jako walutę międzynarodową. O to mi chodzi, tak? Czyli tą taką rozliczeniową. Tutaj silny opór został napotkany. No i teraz można byłoby się zastanowić, to może nie wprowadzajmy juana, bo nie celem było to, żeby wprowadzić juana, tylko celem było to, żeby zniszczyć dominację Stanów Zjednoczonych na świecie właśnie poprzez usunięcie czy zniszczenie dolara jako pieniądza międzynarodowego. Tak. No i żeby zniszczyć dolara międzynarodowego, nie trzeba wprowadzać juana, można po prostu znaleźć inną walutę, co do której więcej osób będzie zainteresowanych. No i tutaj można powiedzieć, że Bitcoin wydaje się być idealnym. Naturalną propozycją. Tak, to jest taka propozycja, która powinna naprawdę wyjść jako pierwsza i oczywista oczywistość. No zobaczymy. Nie wiem, to oczywiście są jakieś takie... Spekulacje, ale myślimy bardzo podobnie. Podałeś datę, tylko chcę się upewnić... 2047 rok. To jeszcze trochę zostało. Jeszcze trochę zostało, ale... trochę odcinków Kanganał Comment trzeba będzie nagrać. Tak. I ja bym powiedział jeszcze więcej. Tam jest jeszcze trzeci gracz. To teraz będzie trochę czarny humor. Chodzi mi o Tajwan. Kto komu narzuci jakie prawo. Będą te trzy jednostki. Sprawa Tajwanu i Chin jest niewyjaśniona. O tym pewnie pogadamy kiedyś podczas innego nagrania. No ale zmierzam do tego, że można się domyślać, że tam, gdzie obrót kryptowalutowy dla detalistów czy dla osób fizycznych jest ograniczony albo zabroniony, to oni i tak sobie radzą w taki sposób, że wchodzą na inne giełdy. Więc jest to taki taniec, tak mi się wydaje, taka... No ale tylko pewna frakcja, tylko pewna część, tak? Oczywiście. Czyli to nie jakaś, myślę, istotna, to może być, nie wiem, tak intuicyjnie myślę o 10%, nie o 50%. Ale zobacz, że ci ludzie, którzy interesują się cały czas dzisiaj kryptowalutami, to nadal nie są ludzie z przysłowiowej ulicy. To znaczy, że nawet w Polsce, gdzie obrót kryptowalutami jest wspierany przez państwo, pięknie regulowany, tutaj jest pełna przyjazna jasność przepisów i współpraca z urzędami. Nawet tutaj, dzisiaj, jeżeli ktoś się interesuje kryptowalutami, to raczej to są takie osoby, które, gdyby okazało się, że w Polsce jest to nielegalne, umiałoby sobie znaleźć furtkę, żeby jednak kupić je i sprzedać gdzieś tam na jakichś innych giełdach. O tym mówię, że to są te grupy. I jest jeszcze taki wskaźnik jakościowy, nie ilościowy, czy taki event, moglibyśmy powiedzieć, historyczny, mówiący o tym, że jeżeli Chiny zaczynają ponownie przyglądać się pozytywnie kryptowalutom, to cena bitcoina, a w późniejszej jak gdyby kolejności altcoinów zaczyna rosnąć do góry. Czy ty to potwierdzasz? Tak, zdecydowanie potwierdzam. Cena rośnie do góry, bo jak rośnie w dół, to jest gorzej. Tak, jak rośnie w dół, słuchajcie, to mamy do czynienia z kotem Schrödingera, tak? Czy jakoś tak. No to powiedz, co się dzieje w ogóle w cenach. No właśnie, z jednej strony maj został zamknięty
jako jeden z niewielu miesięcy od dawna ze stratą. Spadek kilkuprocentowy. Dla niektórych słyszałem takie program w CNBC bodajże, gdzie prowadząca mówiła, że to koniec Bitcoina, no bo miesiąc pierwszy ze spadkami. No i to brzmi oczywiście troszkę śmiesznie dla kryptowalutowca, no bo tam 6% spadku to nie jest dramat, jakby to był 46% albo 86%, no to wtedy byśmy się zastanawiali. No ale 6% to nie jest dużo. No, z drugiej strony możemy mówić o tym, że faktycznie mamy zamieszanie. Maj był przedstawiany jako ten miesiąc, kiedy będzie duża zmienność ceny, kiedy będziemy mieli do czynienia raczej z ruchem bocznym niż z jakimiś trwałymi wzrostami. No i teraz przed nami czerwiec, kolejne informacje od Fedu, spodziewane dalsze podwyżki, no ale jak słuchałem analityków, no to oni mówią, że nie ma mocnych na to, żeby te podwyżki utrzymywały się do końca roku, że październik, listopad to jest ten moment, gdzie po prostu musi nastąpić obniżanie już stóp procentowych przez Fed, bo system finansowy tego nie wytrzyma i bardzo możliwe, że Stany Zjednoczone będą musiały pogodzić się z inflacją na wyższym poziomie niż by chcieli. Ale w przeciwnym alternatywa do tego jest taka, że po prostu cała gospodarka upadnie, zbyt mocno przyhamowana, zbyt mocno stłamszona przez te wysokie stopy procentowe, no bo przypominam, te stopy procentowe determinują między innymi na przykład koszt kredytu dla biznesów i to przede wszystkim tych biznesów małych i średnich. A banki przestały udzielać kredytów dla tych biznesów, bo nie mają płynności, nie mają pieniędzy, które mogłyby pożyczyć. Efekt jest taki, że małe i średnie przedsiębiorstwa, koń napędowy gospodarki amerykańskiej. Każdej gospodarki. W większym lub mniejszym stopniu. Zdroworozsądkowej, tak. W Stanach Zjednoczonych jest to naprawdę bardzo silny koń, którego nie widać. Bo tak patrząc na to, zresztą pewnie sam to doskonale rozumiesz, przedsiębiorca, gdy zaczyna napotykać jakieś problemy, to nie rozkłada ręce i mówi, no to ja zamykam, idę na chorobowe, tylko zaczyna szukać innych rozwiązań. A w wielu wypadkach nawet po prostu zaczyna zużywać swoje oszczędności, zaczyna szukać innego sposobu na podtrzymanie swojego biznesu, bo ten biznes dla niego jest najważniejszy. Więc efekt braku pożyczek, braku udzielania kredytów dla firm będziemy widzieli z pewnym opóźnieniem. To nie będzie rok, to nie będą lata, to będą miesiące, no ale już teraz myślę, że ten okres wakacyjny pokaże, że jednak zaczyna się robić źle, chyba że Fed zrobi jakieś działania przyspieszające. No, zrobił mały dodruk, nie taki mały może, ale zrobił dodruk pieniądza, taki ukryty, ale stopy procentowe są cały czas. Czyli ten dodruk to jest taki zastrzyk, a ale to same stopy robienie procentowe... dodruku przy wysokich stopach procentowych to jest w ogóle, jak rozumiem, bezsensowne działanie. No bo wpuszczamy w gospodarkę sztuczne, nieprawdziwe pieniądze po to, żeby można było płacić wysokie odsetki. Mamy tutaj do czynienia, można powiedzieć, z niejednolitym ciałem. I to też jest jeden z elementów, który bardzo ratuje same Stany Zjednoczone, bo nawet jeżeli Fed prowadzi złą politykę, przyjmijmy tak na razie do naszej dyskusji, to nie tylko Fed decyduje o ilości pieniądza, bo również rząd. Rząd może dodrukować pieniądze, żeby zwiększając poziom swojego zadłużenia. Więc jakby tutaj mamy jakieś różne ciała, które mają wpływ na samą politykę finansową. No, ale jak mówisz o tym dodruku rządu amerykańskiego, to i tak to się odbywa w porozumieniu z Fedem, no bo tak, tam się stosuje jakieś mechanizmy pożyczek, czy... Niemniej jest to decyzja polityczna. No, ale Fed się musi na to zgodzić. W sensie, gdyby nie Fed wiem, musi się zgodzić. Wydaje mi się, że to jest decyzja rządu i kongresu. Gdyby tak, to ciekawe, napiszcie w komentarzach, jak myślicie.
No bo właśnie w państwach demokracji instytucja banku centralnego jest niezależna od rządu, bo inaczej to przestaje mieć sens, bo rząd ale może rząd faktycznie... może wydrukować obligacje. No tak, ale musi to zrobić w porozumieniu, robi obligacje, Fed skupuje, nie wiadomo skąd pieniądze ma Fed, no więc drukuje i w ten sposób się wpuszcza, to jest jeden ze sposobów wpuszczania kasy w gospodarkę. Czy masz wiedzę, Łukasz, o tym, jak po raz kolejny Amerykanie uciekli przed bankructwem? Bo to jest chyba wydarzenie z ostatniego tygodnia. Nie znam szczegółów, już tyle rzeczy się dzieje, Okej. że ciężko mi to dokładnie śledzić. Wiem, że pojawiły się jakieś niebagatelne kwoty na kontach bankowych związanych w związku z tym zwiększeniem limitu, ale one nie do końca zostały tak w pełni uwolnione, jakby tego chciał rząd Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak podpisano stosowne porozumienia, które z jednej strony faktycznie były porozumieniami, republikanie, demokraci, ale z drugiej strony one wymagały jeszcze przegłosowań. I tam ważyły się losy. Nie wiem, przyznaję, nie śledzę. Jasne. Mówię o tym, bo jak przeglądałem Twittera ostatnio, no to bardzo wiele tweetów mówiło o tym, że teraz właśnie Bitcoin wystrzeli do góry. No jak już widzimy, co takiego dzieje się na amerykańskim rynku, że ponowne druki, tutaj oszustwa w białych rękawiczkach realizowane przez właśnie Ja rząd. się zgadzam z tym, że cena Bitcoina, jakby tych kilku analityków, których słuchałem, i to takich analityków, którzy pochodzą z klasycznego rynku, nie takich kryptowalutowych właśnie malarzy i oszołomów, można by powiedzieć, oczywiście mówię to troszeczkę z przekąsem, ale takich bardzo konserwatywnych i stonowanych, to oni mówią o tym, że w tej chwili oni stawiają na to, że mamy przygotowanie do już takiego stałego wzrostu Bitcoina, który potrwa w ich ocenie grubo ponad rok. Czyli, że to jest ten okres, kiedy cena Bitcoina będzie systematycznie szła do góry, ten wzrost będzie utrzymywany. Oczywiście lokalnie pewne korekty będą, ale w perspektywie takiego dłuższego okresu będziemy mieli same wzrosty. No i oni mówią wprost, że u nich proces budowania portfolio rozpoczął się już jakiś czas temu. No właśnie, a propos wzrostów Bitcoina, wszyscy czekamy na ten rajd, no nie chcę powiedzieć Świętego Mikołaja, ale na jakiś rajd czekamy. I teraz ostatnio zastanawiałem się, czy nasze przygotowanie do hossy, nasze to znaczy, nie chodzi mi teraz nasze jako Kangi, tylko nasze jako prywatnych inwestorów, powinno polegać jednak na tym, że kumulujemy Bitcoina, zgodnie z zasadą, że go tylko kupujemy, nigdy nie sprzedajemy, czy też budujemy portfolio składające się z altcoinów. Takie portfolio, Myślę, że 10 czy 15 różnych altcoinów, każdy z trochę innej kategorii, no bo powiem tak, maksymalna cena, którą jestem w stanie sobie wyobrazić Bitcoina przy kolejnej hossie, maksymalna i to taka, i od razu mówię, to jest tylko i wyłącznie moja wyobraźnia, nie rysowałem wykresów, ale tak jakoś sobie uroiłem, to jest $200,000. Po prostu. Cena takie, w tej hossie. tak, ATH, które zobaczymy. To i tak jest nieźle. Kurczę, no to by było, kurczę... Razy 7, no. Tak, 7, 8. to i tak jest super. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o altcoiny, no to tam z kolei jestem w stanie sobie wyobrazić, że jak się zainwestuje w 15, no to 13 z nich to tam nic z tego nie będzie, ale 2 z nich to będą miały razy, nie wiem, 30 albo razy 50. To jestem w stanie sobie wyobrazić. Tak, no właśnie, to ja bym powiedział, że budując swoje portfolio na ten okres hossy, który teraz się zbliża, zdecydowanie doradzałbym pewną dywersyfikację. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, to jest tylko jakieś takie dzielenie się swoimi przemyśleniami i swoją strategią, dzielę się. Tak. Otóż ja stosuję zasadę podziału na 3. Liczba 3 jako ta liczba taka zrównoważona, dobra, nie wiem jaką ma symbolikę w judaizmie, na pewno ma jakąś bardzo głęboką. Tak. Pamiętasz jaką? Ojej, no przecież 3 i 7 to są 2 najważniejsze liczby w całej Biblii. Możemy o tym kiedyś porozmawiać, ale, Oczywiście. ale przecież my nie przykładamy dużej uwagi do liczb, ale to mówimy jako ciekawostkę. 7 to trochę za duża liczba, żeby operować tyloma portfelami. 3 to jest ta liczba właściwa. No i teraz możemy
powiedzieć, jak ja osobiście podchodzę do inwestowania. Jestem ciekaw, jak ty później to skomentujesz. Trzy portfele, 3 kategorie inwestycyjne. Jedna z nich nie jest krypto. Jedna z nich to jest klasyczna, czyli na przykład zakup nieruchomości. No tak. To jest jeden z elementów. Myślę, że każdy zdroworozsądkowy człowiek stara się, jak już ma jakieś środki, inwestować w nieruchomości. Tutaj nie jestem wyjątkiem. Drugi portfel to jest ten portfel inwestycyjny kryptowalutowy, który jest najbardziej stabilny, najbardziej pewny. To jest oczywiście Bitcoin, Ether i inne King. bardzo... No oczywiście King bez i. King bez i, tak, KNG. Token KNG też tam do tego portfela należy. I to jest ten portfel, na którym buduje wartość całego swojego portfolio, czyli nieruchomości tak, ale to jest zabezpieczenie takie na wypadek W. Bitcoin, Ether i KNG jako główny motor napędowy budowania majątku. No i trzeci portfel, w którym mam tokeny ryzykowne albo takie, które liczę, że wzrosną nie razy 2, razy 4, razy 8, tylko liczę, że wzrosną razy 20, 40, 80. Na przykład takim tokenem, nie wiem, czy ja powinienem mówić, właśnie się zastanawiam. Nie no, mów tak. Powtarzasz plotkę. Powtarzam plotkę, tak. Dla mnie takimi tokenami na przykład jest Algo albo Matic. To są tokeny, projekty, które uważam, że mogą wzrosnąć. No, szczególnie Polygon News ostatni, mogę zdradzić. Otóż okazało się, że Deutsche Telekom dołączył do grona firm, które mają noda zatwierdzającego transakcje na Polygonie. No to jest ciekawe. Bardzo ciekawy w ogóle to news. jest tak samo jak z Algorandem, że Algorand dogadał się z włoskimi instytucjami rządowymi, tak? Mają robić tam wspólnie jakieś projekty, to też taką informację gdzieś tam mamy. To jest ciekawe, że właśnie w te projekty zaczynają angażować się instytucje, ale polityczno-rządowe, no nie? Tak, no ja myślę, że coś na rzeczy jest, dlatego uważam, że Algorand czy Polygon, token Matic wzrosną. Tam również są te tokeny, które mają potencjał wzrostu właśnie razy 100, które uważam, że są w tej chwili zdecydowanie zaniżone, których wartość z powodu po prostu niskiego sentymentu na rynku jest w tej chwili niska. No i tam w ten sposób buduje wartość swojego portfela inwestycyjnego. Coś, co pewnie nie wzrośnie, a zabezpieczam wartość, coś, co wzrośnie dużo i ma zapewnić ten główny motor, no i coś, gdzie troszeczkę bawię się, można powiedzieć, w ruletkę, no bo czy te projekty wzrosną razy 100, czy spadną razy 100, tego nie wiem. Wiem, że jeżeli wzrosną razy 100, to nie będę miał poczucia, że zmarnowałem jakąś okazję, a z drugiej strony, jeżeli stracę na tym tą część tego portfela, no to powiem trudno. Taka jest cena bycia ryzykownym inwestorem. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dokładnie. Ja już kiedyś o tym mówiłem, że moje podejście do inwestycji jest takie, że też mam trójkę, ale tam później następują subportfele, to zdaję sobie z tego sprawę. Ale ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty, nieruchomości i własny biznes. Jeżeli w ogóle polecam to każdemu i oczywiście w ramach każdego z tych portfeli można tworzyć jakieś, tak jak powiedziałem, subpodziały. Teraz już może nawet nie musimy o tym mówić, ale każdy może inwestować w nieruchomości, każdy może inwestować w kryptowaluty, to jest proste. Nie każdy może mieć swój biznes, który jest skalowalny. Dodam, że jeżeli ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to nie jest skalowalny biznes, który kiedyś ten ktoś sprzeda, nie wiem, to jest po prostu forma zarabiania kasy. I dla osób, które nie mogą prowadzić własnego skalowalnego biznesu, po prostu polecam, żeby znalazły sobie firmę, którą traktują jak swoją. Na przykład ktoś bardzo lubi Kangę, kupuje tokeny KNG i
traktuje tę firmę jak swoją, ogląda wszystkie kwadransy z Kangą, pojawia się na konferencjach, współpracuje jakoś z nami, to takie podejście stosuje. Myślę o tym, mieliśmy jakiś pomysł taki, Łukasz, żebyśmy zaczęli, a nie wiem kiedy... Dokładnie to chciałem powiedzieć. Tak. Już myślę, że tutaj... Mówisz o trzecim programie? I zrobieniu czegoś, o czym ja po prostu uwielbiam mówić, czyli pokazaniu, jak my inwestujemy i pokazaniu naszych technik. Ja z pewnością bym pokazał moją najbardziej prostą technikę, czyli DCA, stałe kupowanie stałego koszyka. Wybrałbym jakiś koszyk i pokazywalibyśmy, każdy z nas pokazywałby, ile jest do przodu, albo ile jest w plecy. No i każdy byśmy wzięli różne strategie. Tak. Musimy o tym pomyśleć, musimy to zrobić. Dobra, Łukasz, ostatnia rzecz. Ostatnia. Binance. Binance, dostałeś pewnie maila ostatnio, ja też dostałem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Binance wycofuje z Polski i z kilku innych państw, chyba z 4 w sumie, wycofuje prywatne monety, to chyba tak zostało określone, czyli na przykład Dasha, Monero, ale tych monet, tych coinów było tam wymienionych więcej. I teraz zastanawialiśmy się, czemu to robi. Przypomnijmy tylko, że prywatna moneta czy prywatna kryptowaluta to taka, gdzie tracking przebiegu po blockchainie jest szczególnie utrudniony, a z praktycznego punktu widzenia czasami jest niemożliwe. No i tak, wykonaliśmy parę telefonów. CZ nie wiedział, więc odesłał nas do swoich pracowników. Tak. I tak schodząc coraz niżej, doszliśmy do supportu Binance'owego polskiego, który również nie wiedział. Tak, to jest bardzo ważne, no nie? Że kontaktowaliśmy się z Binance'em, z polskim supportem i dla jasności tam nie było odpowiedzi nie wiemy, tylko była odpowiedź dajcie nam chwilę czasu. Widać było, że konsultant próbuje jakoś to ogarnąć, ale ostatecznie wraca z informacją, że on nie wie, dlaczego następuje wycofanie tych coinów dla Polaków. Zaznaczam, że w innych państwach będzie można tymi coinami dalej obracać. Wykonaliśmy również telefony. By the way, jak dzwoniliśmy do CZ, to się pytał, kiedy KNG za 100. My powiedzieliśmy mu, no chłopie, poczekaj, bądź trochę cierpliwy. No i powiedział, że rozumie, że kibicuje i chyba dokupił, bo widzimy, że cena idzie w górę. Także dzięki CZ. Natomiast wykonaliśmy jeszcze 2 inne telefony. Oczywiście nie jako Kanga, tylko udając tamtych. Wykonaliśmy telefon do KNF-u, pozdrawiamy, i do GIF-u też pozdrawiamy. I te instytucje również nie wiedziały. Tak. Nic nie słyszały, nie wiedziały. Chodzi o to, że nie ma ani ta nasza obecna ustawa AML-owa nie wymaga tego, żeby delistować tego typu projekty, ani nie pojawił się żaden okulnik, żadne nieoficjalne rozporządzenie albo oficjalne, które by przymuszało. Więc co się dzieje, Łukasz? Ja mam 2 teorie. No podziel się, bo ja nie mam żadnych. Jedna teoria jest taka, że z jakiegoś powodu Binance może mieć w Polsce utrudnione zarządzanie gospodarką kont bankowych. No i wiadomą rzeczą jest, że bez kont bankowych ciężko sobie poradzić, no nie? Zwłaszcza jeżeli się jest obecny w jakimś państwie tak na 100%, więc być może w wyniku daleko idącej ostrożności, żeby manifestować to, że się stosuje, nie wiem, przepisy AML-owe lepiej niż sam papież, no to być może z tego powodu są wycofywane te monety. No i drugi powód jest taki, że być może Binance dostrzega w przepisach MiCI, które przecież mają być wdrożone w ciągu 18 miesięcy, jakieś takie przepisy, które mówią o tym, że trzeba, no właśnie, że trzeba jednak wycofywać. No jest możliwe, że ma jakieś przecieki, może jakieś pojawią się szczegółowe regulacje. No ale 18 miesięcy, Łukasz, a oni mówią, że już od czerwca. Od czerwca zamykają ręki i tyle, więc to jest ciekawe, ale jest jeszcze trzecia teoria, przyszła mi teraz do głowy. No. Że któryś z prawników po prostu się pomylił, nacisnął Enter, czy tam Send. I wszyscy robią, ale nie wiedzą dlaczego. Drogi Binance'ie, czy jeżeli, może, no CZ nie wiedział, ale może ktoś po prostu z Binance'a będzie wiedział, dajcie nam znać. No bo właśnie, Łukasz, no bo Dash jest na Kandze. Tak. Czy być może jest to dobry moment, żeby dodać na przykład Monero i inne kryptowaluty? Myślę, że w tej chwili dział IT właśnie przeżył mały zawał w naszej firmie. Przyznam się, że na razie... Nie komentujmy, ale myślę sobie, że to by było bardzo, bardzo ciekawe. Ja bym tutaj dodał jeszcze mały komentarz do tego, co się dzieje na Kandze, tak żeby było coś o Kandze. No dodaliśmy Pulse Chain.
dodanie Pulse Chaina wywołało dosyć duże zamieszanie. Nie dość, że wydarzyła się niespotykana rzecz. Otóż twórca Pulse Chaina, czyli Richard Hart, dosyć kontrowersyjna postać, no ale było nie było, znacząca w świecie krypto, wystosował ciekawego tweeta. Tak, no tweeta na temat Kangi. Co to jest Kanga? I super, że supportujecie Pulse Chaina, ale czy ktoś może potwierdzić, że to jest tak, że to działa, nie? I jak zobaczyłem tego tweeta, to przyznaję, że przeżyłem taką krótką chwilę grozy, bo znam dobrze to zjawisko, które występuje w internecie bardzo często, czyli to, że krytykować jest bardzo łatwo, raczej bad newsy się sprzedają i w pogoni za bycie popularnym niektórzy piszą byle co i nie zwracają na to, jak to może wpłynąć na kogoś innego. Ważne tylko, żeby osiągnąć jakiś tam efekt oburzenia, więc najprościej po prostu pisząc złe newsy. No i spodziewałem się jakiejś ogromnej fali krytyki, ogromnej ilości postów takich hejtujących, raczej negatywnych w stosunku do Kangi, a tu pewne zaskoczenie, bo mogę powiedzieć, że osobiście nie widziałem żadnego negatywnego wpisu. Nie znaczy to, że nie ma, tylko nie widziałem. Może przeglądając, bo tych wpisów tam było kilkaset. No nie, bo to było mocne uderzenie. Kamil, ile tweety miały najwięcej, nasze później tweety, ile miały wyświetleń? Jeden z największych miał ponad 300 tysięcy. Ponad 300 tysięcy. 300 tysięcy, więc te tweety weszły, no i jakby ilość negatywnych była niezauważalna. Mega ciekawy. Znaczy, było dużo ciekawych, ale jeden był taki, że ktoś napisał, że Kanga to polska giełda, a zatem musi działać. O. Widziałem takiego tweeta. I teraz a propos pewnych urzędów i tutaj naszych sporów, nawet ludzie z zagranicy zauważają, że Kanga to giełda polska. To taka ciekawostka. Pogoda w Londynie dzisiaj jest słoneczna. Tak jest, dokładnie. No więc faktycznie Pulse Chain to był dobra decyzja. Zresztą no widzimy, że cały czas na Kandze pojawiają się nowe tokeny. Dodaliśmy jeszcze Pulse X, tak? Czyli tak, Pulse X. No i dodaliśmy bardzo kontrowersyjny token HEX. Tak. To jest token kontrowersyjny. Dlaczego go dodaliśmy? Dlatego, że tak naprawdę uważaliśmy, że jeżeli społeczność zgromadzona wokół tego tokena chce handlu tym tokenem, proszę bardzo, my jesteśmy właśnie od tego, żeby umożliwić chcącym sprzedawać i chcącym kupować odpowiednią platformę do tego, żeby prowadzić tego typu transakcje. HEX jest dziwnym dosyć tokenem, tam się dużo rzeczy wydarzyło, ale widzimy bardzo pozytywny oddźwięk ze strony społeczności. Cieszymy się, dziękujemy, będziemy dalej wspierać tą platformę. To nie znaczy, i bardzo mocno chcemy to podkreślić, to nie znaczy, że rekomendujemy te projekty. To też nie znaczy, że my ich nie rekomendujemy. My po prostu dostarczamy platformę, gdzie można kupować i sprzedawać różne kryptowaluty. To tak jakbyśmy byli właścicielami rynku, gdzie umożliwiamy sprzedawcom kupować i sprzedawać towary. Dbamy o to, żeby dochodziło do transakcji, żeby nikt nikogo nie okradał, no ale nie gwarantujemy jakości produktów, no bo to nie nasze produkty tam są sprzedawane. Wiesz, co by powiedział urzędnik, żeby uderzyć w to twierdzenie, z którym ja się zgadzam, że jak otwierasz zielony rynek, to nie tylko masz dbać o to, żeby tam były sprzedawane arbuzy, pomidory, rzodkiewki i tak dalej, które mogą być lepsze albo gorszej jakości, ale musisz koniecznie zadbać o to, żeby nikt tam nie sprzedawał kokainy. Więc ktoś mógłby przyjść i powiedzieć, że dodanie heksa to taki ten. Ale dla jasności ja jestem zgodny z Tobą, chciałem tylko pokazać, że my tutaj jak gdyby nie boimy się żadnej myśli. Łukasz, czy to jest dobry moment, żebyśmy podzielili się faktami? Tak, to jest bardzo dobry moment, ale zanim podzielimy się faktami, jedna bardzo ważna informacja. Otóż skoro jesteście cały czas z nami, to znaczy, że Wam podoba się ten kanał i warto chociaż poświęcić 10 sekund na to, żeby wspomóc nas w promocji tego kanału. Także łapka w górę, napiszcie jakiś komentarz, kliknijcie subskrybuj i w dzwoneczek, bo to naprawdę zwiększa zasięgi, a zależy nam na tym, żeby budować jeszcze większą społeczność wokół Kangi. I ważna teraz rzecz, czytamy Wasze komentarze. Tak. Prosimy, piszcie to,
o czym uważacie, że powinniśmy opowiedzieć. No i też bardzo chętnie posłuchalibyśmy, ale bez przesady, nie oczekuję teraz miliona komentarzy na ten temat, jakie ciekawe projekty, jakie ciekawe blockchainy powinniśmy myśleć czy powinniśmy supportować na Kandze, co powinno być po polszczainie, co powinniśmy dodać, która społeczność wydaje się być najbardziej zainteresowana. Dajcie znać, będziemy to przeglądać. No, może nie my ze Sławkiem tak bardzo szczegółowo, chociaż lubimy czytać komentarze, ale na pewno Kamil przeczyta wszystko bardzo, bardzo chętnie. Pozdrawiamy Kamila za kamery. Za konsoli. Za konsoli. Tak. Ale ja tylko dodam, że czytam naprawdę chyba wszystkie komentarze. Przynajmniej przez tydzień od wydania odcinka. Taki mam zwyczaj. Dobra. To pogadajmy ponieważ teraz właśnie gadaliśmy o głupotach, a teraz przechodzimy do części edukacyjnej, żeby zwiększyć wartość dydaktyczną tego materiału. Być może YouTube będzie dzięki temu nas promował. No więc ciekawostka, którą mam na dzisiaj, ona nie będzie jednozdaniowa. Nie wiem, czy wiecie, ale w Kandze jest frakcja ludzi, których nazywa się Nazi Grammar, tak zwani. To są ludzie, którzy dbają o puryzm językowy, puryści językowi, to znaczy nie wolno popełniać tutaj błędów językowych. Ja przez całe swoje życie popełniałem bardzo wiele błędów, pewnie nadal popełniam, ale są takie osoby, które tutaj po prostu stosują gigantyczny i agresywny ostracyzm w stosunku do takich ludzi. I jednym z błędów, bardzo często popełnianym przez niektórych Polaków, jest to, że nie mówimy wziąć, ale wziąć. Tak. Ja kiedyś miałem z tym problem, ale ktoś mi powiedział dać, daść i już się nauczyłem, że wziąć to dać, wziąć to daść. Ale oto okazuje się, widziałem ostatnio wywiad z profesorem Brelczykiem, który powiedział, że wziąć, tutaj mamy pewne wyzwanie. To oczywiście jest błąd językowy, ale oto Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu zastosował wziąć i Henryk Sienkiewicz powiedział, że wykorzystał to słowo również w Potopie. I to traktuję jako bardzo, bardzo ciekawą ciekawostkę. A teraz Twoja kolej. Tak, a moja ciekawostka, Twoja taka bardzo poważna, a moja jeszcze bardziej. Otóż nie wiem, czy wiecie, że Yoda z Gwiezdnych Wojen i Świnka Piggy z Muppet Show to dwie oczywiście różne postacie na ekranie, ale ta sama osoba podkładająca głos. Dzięki, Łukasz. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku Kanga No Comment. Zapraszamy również we wtorek na kwadrans z Kagą, Coco Jumbo i do przodu. Hej! Cześć! Również w Potopie. I to traktuję jako bardzo, bardzo ciekawą ciekawostkę. Twoja kolej? Ja swoją zapomniałem, więc muszę sobie przypomnieć. Głos Jody i Świnki Piggy z Muppet Show. No. Robiła ta sama osoba. Dobra, to ja to powiem.